Ten odcinek poświęcę dwóm funkcjom: greatest i least. Na początek porównajmy za pomocą greatest dwie wartości typu integer 1 i 5. Po wykonaniu tego kodu w wyniku oczywiście otrzymujemy wartość większą, czyli 5. Wtedy, kiedy argumentami będzie 6 i 2, jak widać nie ma tu znaczenia kolejność, tą zwracaną wartością będzie 6. Funkcja zwracająca mniejszą wartość, najmniejszą wartość, least, nie zaskakuje. Wtedy, kiedy przekazuje 1 i 5, otrzymuje w wyniku 1. 6 i 2 to w wyniku 2. Jak radziliśmy sobie z tego typu wyzwaniami przed SQL Server 2022, którego premiera ciągle przed nami, jest sierpień 2022 właśnie. Otóż mogliśmy posługiwać się chociażby funkcją if, po to, aby porównać dwie wartości i sprawdzić, czy ta pierwsza jest większa. Jeśli tak, to wyświetlaliśmy ją, jeśli nie, to wyświetlaliśmy tą drugą. To samo można wyliczyć za pomocą konstrukcji case. A więc case when 1 równe 5, wtedy 1, w innym przypadku 5. W innym przypadku, jeśli to 1 nie jest większe, ten pierwszy argument nie jest większy od drugiego, to zwracamy tą drugą wartość. Wtedy, kiedy argumentów jest więcej niż 2, sprawa się komplikuje i wówczas najlepiej użyć konstrukcji case, a właściwie zagnieżdżonych konstrukcji case, czyli wynik, który otrzymujemy za pomocą greatest czy least, był wcześniej możliwy do uzyskania, ale kod był znacznie mniej zrozumiały, mniej czytelny, bardziej złożony. A więc to kolejne usprawnienie w SQL Server, które upraszcza pracę z kodem Transact SQL. Funkcje przyjmują wartości różnych typów danych, a wynikowy typ jest zależny od pozycji argumentów na liście pierwszeństwa typów danych, którą można znaleźć pod tym adresem, łatwo wyszukiwana i często wyszukiwana strona w dokumentacji. I tak, jeżeli argumentami będzie decimal i integer, albo kilka decimali i kilka wartości integer, a także jakieś tiny czy bity, wynikiem na pewno będzie wartość decimal. Oczywiście ta wartość największa dla greatest, a najmniejsza dla least, ale w tym typie danych. Zobaczmy na te przykłady. 3 wartości. Pierwszym jest decimal o skali 1, drugi decimal o skali 2, a tutaj decimal o skali 4. Oczywiście ta największa wartość to 5, ale typ danych, który jest użyty, to decimal o skali właśnie tego. Podobnie dla tych samych wartości decimal i kilku integerów. Jak widzieliśmy na liście pierwszeństwa typów, ten int jest poniżej, pod decimalem, a więc pomimo, że największą wartością jest 6, to właśnie ona jest zwrócona, ale w tym typie danych o tej skali. Podobnie będzie z funkcją least. Jeżeli przekażemy 1, 2, 5, 0, 5, 1, 10 i po przecinku 5, 6, 7, 8, a także minus 67, otrzymujemy tą wartość jako najmniejszą w wyniku, ale skala ta, którą widzimy w tym przypadku. Możemy oczywiście przekazywać jako argumenty funkcji greatest czy least nie tylko stałe wartości, ale także wartości zmiennych czy kolumny z tabeli. Testowo utwórzmy sobie kilka zmiennych, celowo różnych typów danych, zarówno decimale o różnej skali, jak i integery, pochodzące z poprzedniego przykładu, a następnie wyświetlamy te wartości i wyświetlamy wartość największą. To wartość 6, to jest ta zmienna kolumna również G, ale typ danych pochodzący właśnie z tej wartości. Co z wartościami nieokreślonymi? Jeśli argumentami przekazanymi są również wartości nieokreślone, krótko mówiąc są one pomijane, zarówno w przypadku greatest, jak i least. Nowe funkcje w tym przypadku, te akurat funkcje nie są zależne od poziomu zgodności bazy. Ja mogę przełączyć ten poziom zgodności na 120, a mimo to zapytanie korzystające z nowych funkcji będzie zwracać poprawnie wartości. W tym przypadku odczytuję informacje o zamówieniach
i porównuję 3 daty, które znajdziemy w tej tabeli. I tak data najwcześniejsza z tych 3 to 1 czerwca 2011. Data najpóźniejsza, latest, czyli inaczej greatest w tym przypadku, to 13 czerwca, bo to są te 3 wartości daty. Od razu zwróćmy uwagę, że funkcję tę możemy stosować także w warunku filtrującym, w where. A więc ograniczyłem zamówienia tylko do tych, dla których najmniejszą z tych 3 dat, najwcześniejszą z tych 3 dat będzie data w zakresie od 1 czerwca do 3 czerwca 2011, jak widać. Funkcja greatest zwraca maksymalną, a list minimalną wartość z listy. Proste? I właśnie taki jest sens tych i kilku pozostałych nowych funkcji w SQL Server 2022. Jako argumenty przekazujemy 1, 2, 3 lub maksymalnie 254 wartości i spośród nich zostanie wybrana i zwrócona największa w przypadku greatest lub najmniejsza w przypadku list. Jeśli ta krótka demonstracja Cię zainteresowała, proszę polub ten film. Jeśli chcesz być na bieżąco z pozostałymi nowościami w SQL Server 2022, włącz subskrypcję kanału. Wówczas nic Cię nie ominie.